Wspięliśmy się na 70-metrową świątynię, najwyższą w Tikal, najwyższą w Mezoameryce. Powiem Wam, że warto było, bo widoki z tyłu nieziemskie. Dzisiaj witamy Was z Tikal, z ruin w Gwatemali, które widzicie za mną. To jest pierwsza piramida, którą było nam dane zobaczyć. Zaraz się na nią wespniemy. Przemawiam do Was sama, bo dzisiaj mąż złapał jakieś przytrucie pokarmowe i czuje się dosyć źle. Dostał od pana przewodnika na wejściu 2 liście pieprzu. Podobno woda z pieprzem mu pomoże. Zobaczymy. A ja idę się wspiąć na piramidę. Po raz pierwszy mamy okazję wejść na piramidę, bo w Meksyku, w Chichen-Itzy niestety to jest niedozwolone, więc zobaczymy, jak to jest zobaczyć ruiny z góry. Stoimy właśnie na szczycie pierwszej z piramid, jednej z bliźniaczych piramid, które tutaj można zobaczyć. Na dole widać ołtarze, na których składane były ofiary. Widok, powiem Wam, jest fajny, jak się patrzy w dół. A tutaj naokoło wszędzie dżungla. No powiem Wam, że jest klimacik dużo lepszy niż w Chichen-Itzy, bo wszędzie naokoło dżungla, nie ma tylu turystów. A za mną z tyłu, dokładnie o tam, widać jedną z największych piramid, więc zaraz tam zmierzamy. Jesteśmy w środku dżungli, a za nami stado ryczących małp. Posłuchajcie. Za mną znajduje się pierwsza z głównych świątyń na placu głównym, na Plaza Grande. Nazywa się świątynią Jaguara i została zbudowana w roku 700 naszej ery. Jest to jedna z największych świątyń, jakie można tutaj zobaczyć. Jedna z najważniejszych świątyń, gdyż znaleziono tutaj w środku świątyni grób cesarza, który ją wybudował. Bardzo dobrze się trzyma jak na swoje lata. Idziemy szukać dalej. Słuchajcie, pierwszej naszej nocy, jak przyjechaliśmy do Gwatemali, usłyszałam od kolegi w naszym hostelu, że prawdopodobnie będziemy się wszyscy mijać w Gwatemali, bo wszyscy jadą w te same miejsca. I to jest 100% prawda. My co chwilę wpadamy na tych samych ludzi. Co chwilę wpadamy na osoby, które poznaliśmy po drodze już w Gwatemali, albo ludzi z naszego pierwszego hostelu w Antigui, których spotkaliśmy jeszcze później 2 razy nad jeziorem Atitlan, na Acatenango. Właściwie wszędzie, gdzie podążaliśmy. Tutaj też pewnie przyjadą, bo też mieli to w planach. Teraz spotkaliśmy koleżankę z Kanady, która wspinała się z nami na Acatenango. Wczoraj spotkaliśmy przypadkowo znajomych również z Acatenango, tylko że nad jeziorem Atitlan. Więc to jest 100% prawda. No, ludzie podążają tymi samymi ścieżkami. Jedni zostają dłużej w danym miejscu, drudzy krócej. Ale wszyscy się spotykamy w podobnych miejscach prędzej czy później. I to jest super, bo wchodząc na wulkan, tudzież poznając ludzi w trakcie transportu, masz parę godzin na to, żeby tych ludzi poznać i nawiązać fajny kontakt. I fajnie się z takimi ludźmi zobaczyć po raz kolejny. A teraz wspinamy się na kolejną piramidę. Dotarliśmy na
górę piramidy około 45-metrowej. Za nami rozpościera się widok na piękną piramidę Jaguara. I fajnie tak sobie wejść i pooglądać to wszystko z góry. Spięliśmy się na 70-metrową świątynię, najwyższą w Tikal i najwyższą w Mezoameryce. Powiem Wam, że warto było, bo widoki z tyłu nieziemskie. Jesteśmy tutaj całkiem sami, całkiem we dwójkę, nikogo innego tutaj nie ma i możemy podziwiać to w samotności. Piramida, którą widać za mną, to tak zwana Great Pyramid, czyli świetna piramida, która służyła jako obserwatorium astronomiczne i jest to coś na wzór Kukulkanów w Chichen-Itzy, tylko no nieco niższa, 32 metry wysokości, jeśli się nie mylę. I można się na nią wspiąć, co pewnie jeszcze przed wyjściem zrobimy, bo to jest nasza ostatnia piramida, jak mniemam, przed wyjściem. I tu się nasuwają takie delikatne podsumowania, no i naturalne porównania do Chichen-Itzy. I no cóż, jest to perełka archeologiczna. Jeśli ktoś lubi klimaty starożytnych Majów, starożytnych Inków i ogólnie starożytność kogoś interesuje, to naprawdę polecam się wybrać, gdyż jest to mniej uczęszczane miejsce, na pewno nie ma turystów, kosztuje mniej niż Chichen-Itza i wycieczka kosztuje raptem 30 kecali, co jest równowartością około 15 zł. Więc, znaczy dodatkowa wycieczka w naszym hostelu tyle kosztowała, a normalnie gdybyście kupowali przy wejściu to około 50 kecali, czyli 25 zł. Ale warto. My dzisiaj nie wybraliśmy się z wycieczką ze względu na problemy zdrowotne, aczkolwiek znamy chłopaków, którzy wzięli dzisiaj wycieczkę, byli zadowoleni, więc za te pieniądze polecamy. Jeśli mielibyście wybierać między Meksykiem i Chichen-Itzą, a Gwatemalą i Tikal, no to zdecydowanie Chichen-Itza robi większe wrażenie, jest dużo ciekawiej, aczkolwiek jeśli będziecie akurat w Gwatemali i macie wolny dzień, warto się tu wybrać, jest bardzo ładnie i klimatycznie. Spodobał Ci się ten odcinek? Zostaw pod filmem łapkę w górę lub komentarz, a przede wszystkim zasubskrybuj nasz kanał. Siemka. Właśnie jesteśmy w busie nocnym z Gwatemali do Flores. I powiemy Wam szczerze, że warto było dopłacić te 15 kecali, bo czujemy się naprawdę jak to jest bus pierwszej klasy, a czujemy się jak w busie klasy luksusowej, gdyż spędzimy tutaj całą noc, a jesteśmy rozłożeni niczym jak w łóżku. Patrz jakie mamy łóżka. To jest chyba najlepszy środek transportu, jakim się poruszaliśmy w Gwatemali dotychczas. Co do Gwatemali City, to nie zostaliśmy tu na długo, tylko przejeżdżaliśmy od portu do autobusów. Powiem Wam, że Miasto jest martwe. tak, godzina była 8, wszystkie witryny były pozasłaniane metalowymi bramami. Żadnych sklepów, żadnych pubów, żadnych klubów, może w samym centrum jakoś jest inaczej, ale jesteśmy przy dworcu autobusowym, który